Zamknij oczy swe. Słuchaj się w magii wszechświata dźwięk. Wyłącz zmysły też i zapomnij wszystko tak i płyn. Wyjdź z świata zgiełk. Wciśnij pauzę projekcji tej. Wszystko złudne jest. Prawda jesteś tylko ty. Słowo Rai drugie. Z manifestu Rai. 18. Naturalna i czysta potrzeba wiary człowieka w siłę wyższą, w bogów czy w Boga, od zawsze była wykorzystywana przez jednostki żądne władzy do narzucania innym swojej woli i nadawania jej rzekomego boskiego umocowania. Tematem dzisiejszego słowa będzie ludzka potrzeba Boga i wiary, a manipulacja religijna. Zacznijmy od początku. Cofnijmy się w czasie może o 2 miliony lat, może o 1 milion. Znajdujemy się gdzieś we wschodniej Afryce. Dopiero co zeszliśmy z drzew i bardzo powoli przez kolejne wieki, tysiąclecia i setki tysięcy lat rozprzestrzeniamy się po świecie w poszukiwaniu jedzenia i takiego miejsca do życia, w którym nie będą nas chcieli zabić i zjeść inni. Żyjemy sobie w niewielkich grupach rodzinnych, z dnia na dzień jak Boże krówki. Skubimy sobie pędy drzew i krzewów, zjadamy owoce, jagody, korzenie, złapane owady, jakieś małe zwierzęta, czyli wszystko to, co udaje nam się zebrać i łatwo upolować przy pomocy kija i kamieni. Z kolei w nocy śpimy na drzewach, by nie zjadły nas nocne drapieżniki. Po jakimś czasie nauczyliśmy się już rozpalać ogień, możemy się więc już teraz ogrzać oraz odstraszyć polujące w nocy zwierzęta. Coraz też lepiej sami polujemy, czyniąc to w grupie. Zakładamy na siebie skóry zwierząt, jest nam ciepło, bezpiecznie. Nasza populacja coraz bardziej się rozrasta, nowe pokolenia rozchodzą się coraz to dalej i dalej. Po jakimś czasie w naszej wędrówce zaszliśmy już w miejsca, gdzie pory roku coraz bardziej różnią się od siebie. Ważne staje się więc już nie tylko samo zdobycie pożywienia, ale również jego przechowanie. Nie możemy się już bowiem żywić wyłącznie tym, co w danym momencie rośnie i możemy łatwo upolować. Musimy nauczyć się, jak robić zapasy, by przetrwać tę porę roku, gdy jedzenia brakuje. Mijają lata. Od setek tysięcy lat nie musimy już spać na drzewach. Zamieszkujemy teraz jaskinie. Z kolei w otwartych miejscach budujemy szałasy z gałęzi, traw, kości mamutów i skór zwierząt. Ogradzamy nasze domostwa, by chronić się przed drapieżnikami i innymi plemionami. Bezpowrotnie też minęły już czasy, gdy polowaliśmy używając znalezionych akurat gałęzi i kamieni. Teraz ciosamy już specjalne, ostre kamienie, które wiążemy skórzanymi rzemieniami do długich drzewców. To, co w tej snutej tu przeze mnie opowieści jest ważne, to to, że podczas tej całej naszej wędrówki nigdy nie byliśmy sami. Cały czas mieliśmy towarzystwo. W naszej wędrówce i w naszym życiu od zawsze niezmiennie towarzyszyły nam bowiem siły natury. Siły, od których zależał nasz los, od których zależała możliwość przeżycia, zależała pomyślność polowania, czy później też pomyślność zbiorów. Obserwacja naszych pierwotnych przodków była wyjątkowo prosta. Jeżeli świeciło słońce, było ciepło, jasno, bezpiecznie. Jeżeli z kolei słońce znikało, robiło się zimno, ciemno i niebezpiecznie. Słońce było więc dla nas bezpieczne, było dobre. Mrok był natomiast niebezpieczny, bo czaiło się w nim zło. Od zawsze towarzyszył nam strach przed siłami natury, których nie potrafiliśmy okiełznać. Burza, błyskawice, huragan, powódź, susza, pożary, ale również niebezpieczne wysokie góry, wulkany, rwące rzeki, dzikie zwierzęta. Do tego stopniowo, na przestrzeni tysięcy kolejnych pokoleń, zaczął pojawiać się w nas także rodzaj zadumy nad otaczającym nas światem.
zaczął pojawiać się rodzaj świadomej refleksji. Zaczęliśmy bowiem zauważać swoje istnienia, uświadamiać je sobie. Zaczęliśmy zauważać, że się rodzimy, że dorastamy, że uczymy młodych tego, co już sami umiemy, a potem umieramy. Ale co to znaczy, czy znaczyło abstrakcyjne umieramy? No niby okej, widzieliśmy, że powłoka naszych ojców, matek i współplemieńców się rozkłada, ale przecież oni sami muszą dalej gdzieś być, muszą gdzieś przebywać, mieszkać, muszą gdzieś istnieć. No i nasi przodkowie poumieszczali duchowe istnienia swoich zmarłych w całym otaczającym ich świecie. Zaczęli wierzyć, że zmarli jako duchy zamieszkują czy to stare drzewa, czy to potoki, skały, góry, czy też również na przykład ciała dzikich zwierząt. Co jednak stało się już po kilku pokoleniach? Wraz z upływem czasu, siłą rzeczy, to już nie nasi znani nam współbracia zamieszkiwali całe nasze otoczenie, nie ojciec, wujek czy dziadek, ale duchy jakichś już bliżej nieznanych i nieokreślonych przodków. W tym momencie tutaj doszliśmy już do bardzo ważnego momentu, w którym nasi przodkowie zaczęli nadawać siłą natury byt osobowy. Od tego momentu w miejsce nieokreślonych dotąd sił natury, czyli słońca, księżyca, ognia, wody, pojawiły się już czysto osobowe ich wyobrażenia. Czyli od tego czasu okrąg świecący w dzień zaczął być nazywany bóstwem czy Bogiem Słońce, okrąg świecący w nocy zaczął być nazywany bóstwem czy Bogiem Księżycem. Tak samo powstały inne osobowe bóstwa czy bogowie ognia, wody, wiatru, deszczu, suszy, a jeszcze później bogowie czy boginie życia, płodności, urodzaju czy śmierci. A w jaki sposób mogliśmy pozyskać sobie przychylność osoby, czyli ducha, lub jeszcze później właśnie przychylność danego Boga? Oczywiście, że rozmawiając z tą osobą, prosząc ją o wsparcie i o litość, prosząc o to, co w danym momencie dla nas było ważne. Jeżeli idziesz do kogoś po prośbie, to czy aby Twoja prośba została wysłuchana i spełniona, nie wypada dać temu komuś, tej osobie, czegoś, co uważasz za wartościowe, czegoś, co w Twoim odczuciu zostanie również docenione przez tę drugą stronę? Oczywiście, że wypada coś dać. No i dajesz swojemu Bogu prezent, dając Mu to, co dla Ciebie cenne. W zależności od wierzeń Twojej społeczności składasz Mu w ofierze kozę, kurę, krowę, albo też dziecko czy dziewicę. Dobre bóstwa prosisz o to, by Ci pomagały, by dawały Ci bezpieczeństwo, zdrowie, pomyślność polowania, pomyślność zbiorów. Z kolei złe bóstwa prosisz o to, by Cię zostawiły w spokoju, by omijały Twoje domostwo, by nie rzucały na Ciebie choroby, śmierci, klęsk, zarazy, ognia, powodzi czy suszy. No i czasem taki zły Bóg odpuszczał, a czasem nie. Wszak bogowie mają swoje humory. Jeżeli rytuał pomógł, powtarzało się go następnym razem, skoro był skuteczny. Jeżeli z kolei nie pomógł, widać, była to kara ducha czy Boga za złe sprawowanie. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że jak mówi Rai, należy zawsze najpierw dobrze rozumieć przyczynę, aby móc rozumieć skutek. Co jest skutkiem? Skutkiem jest tu największe w historii świata człowieka nadużycie jednych ludzi względem drugich. A mianowicie zjawisko manipulacji religijnej. Przyjrzyjmy się jeszcze raz całej sytuacji. Człowiek od zawsze żył w grupie. Bez grupy nie był w stanie przeżyć. Przewodnictwo w grupie należało najpierw do jednostek dominujących fizycznie, a później do dominujących również intelektualnie. Jednostek, które potrafiły nie tylko władzę zdobyć, ale też ją utrzymać. Żyjąc w grupie, ludzie od zawsze potrzebowali praw, według których funkcjonowała grupa. Kto przestrzegał praw, żył w spokoju. Kto zaś ich nie przestrzegał, był karany, wypędzany, zabijany. Równocześnie ludzie od zawsze potrzebowali sfery wierzeń, a następnie religii jako obszaru, który określał im jasne relacje z siłami wyższymi,
z bogami czy z Bogiem. Dzięki postępowaniu zgodnie z określonymi zasadami wierzeń czy religii uzyskiwało się przychylność sił wyższych. Postępując jednak niezgodnie z określonymi zasadami, uzyskiwało się nieprzychylność tych sił. Za zachowanie wskazywane więc przez wierzenia czy religie jako te dobre otrzymywało się nagrodę, a za zachowanie złe otrzymywało się karę. I to właśnie, ta prosta zależność, jeszcze na długo przed formowaniem się dzisiejszych religii, została zauważona przez inteligentniejsze jednostki mające w danych grupach i społecznościach władzę. Stało się dla nich oczywiste, że można swoim społecznościom narzucić wszelkie pożądane przez siebie zasady i jedynie umocować je odpowiednio wolą siły wyższej, wolą bogów czy później Boga, tak aby nikt nie mógł zasad tych podważyć. Ten bowiem, kto chciałby podważać zasady ustanawiane przez bogów czy Boga, nie tylko naraziłby się sam na nieprzychylność bogów czy Boga, nieprzychylność czy gniew, ale ściągnąłby również gniew na całą społeczność. To z kolei dawało już rządzącym łatwą możliwość pozbycia się takiej jednostki, bowiem to sama społeczność w swojej obronie wydawała na takiego grzesznika wyrok. Rządzący, mając umocowanie w woli swojego ludu, mógł już swobodnie przeprowadzić publiczny osąd grzesznika i następnie wykonać jego publiczną egzekucję. A im egzekucja była straszniejsza, tym silniej zniechęcała innych do podważania woli Boga i jego rzekomego namiestnika na ziemi, czyli władcy. Manipulacja religijna wszędzie na świecie przebiegała według podobnego schematu. Najpierw przez przedstawianie bóstwa, bogów czy Boga jako wszechwładnego, ale i surowego władcy, wywoływano strach jednostek oraz całej społeczności przed mogącym nastąpić gniewem tego bóstwa czy Boga. Następnie wprowadzano indeks zachowań, które określano jako sprzeczne z wolą tego bóstwa czy Boga i za takie zachowanie wprowadzano kary. Karą mogła być nieprzychylność Boga w trakcie życia jednostki, od niepowodzenia w codziennych sprawach, poprzez cierpienie, chorobę, aż po wieczną karę po śmierci, czyli piekło. Lub też, jak w religiach wschodu, uzyskanie gorszego, kolejnego wcielenia duszy. Równocześnie wprowadzono także mechanizm nagradzania za zachowania zgodne z wolą Boga. Nagrodą mogło być odwrócenie nieprzychylności Boga, jak i pozwolenie przez Boga jednostce na życie w zdrowiu i w szczęściu lub pozwolenie na szczęście po śmierci w raju czy w następnym wcieleniu. Przedstawiony tu mechanizm manipulacji religijnej działa również dzisiaj. Miliardy ludzi na całym świecie boją się obiecywane im, czy to wprost, czy między wierszami, kary swoich bogów za byle odstępstwo od tego, co dana religia im nakazuje. Oczywiście problem manipulacji religijnej, który pokazałem tu w uproszczeniu, w rzeczywistości jest dużo bardziej złożony. Nie da się z dzisiejszej perspektywy określić, jak ukształtowałaby się ludzkość, gdyby manipulacje religijne nie miały miejsca. Ludzkość przez tysiąclecia kształtowała się w sposób nierozerwalnie związany zarówno z religiami, jak i z wypływającymi z nich możliwościami manipulacji. Tak jak religie nie były w stanie istnieć w oderwaniu od tworzących je i wspierających je mas ludzkich, tak i sami ludzie nie byli w stanie funkcjonować bez religii i bez praw organizujących ich życie społeczne. W każdym więc przypadku problem manipulacji religijnej jest wypadkową zarówno naturalnych, religijno-społeczno-emocjonalno-duchowych potrzeb ludzi, jak i możliwości manipulacji, czyli zarządzania sobą, jakie sami wierni dają tym, którzy trzymają religijną władzę. Religie stanowią więc szczególny przykład społecznej symbiozy, choć patrząc z historycznego dystansu, symbiozy od zawsze skłaniającej się w stronę pasożytnictwa dokonywanego na swoich społecznościach przez klasy kapłanów. Z manifestu Rai.
Nie daj żadnej religii sobą manipulować. Nie jest ważne, w co wierzysz. Ważny jest sam akt wiary, umożliwiający osobie wierzącej, modlącej się, proszącej, czy również medytującej, otwarcie się na energię wyższą, energię Boga, mogącą odesłać nam zwrotnie to, o co prosimy. Mechanizm działania tego zjawiska pozostaje ciągle dla człowieka tajemniczy i niezrozumiały. Natomiast od tysiącleci w naturalny sposób ludzkość korzysta z tego fenomenu kontaktu z Bogiem. Czy to bezpośrednio, czy poprzez swoich szamanów, kapłanów, wyrocznie, wróżki, jasnowidzów. 29. Możesz wierzyć w co chcesz, masz pełne prawo wyboru. Nie wolno ci jednak zapominać, że nie jesteś na świecie sam. Jeżeli nie będziesz posiadał odpowiedniego dystansu do sposobu, przy pomocy którego próbujesz opisywać Boga, to ten sposób opisu i język opisu przesłonią ci sam obraz, czyli istotę Stwórcy. I to wyłącznie im, czyli swojej religii, zaczniesz nadawać moc Boga i uważać, że wyłącznie twoja religia ma rację we wszystkim, a inni tej racji już nie mają. 31. Bóg jest wszędzie. Nie musisz Go poszukiwać, a zacznij Go odkrywać. Otwórz się na świat i ludzi, a znajdziesz Boga wszędzie wokół, w każdej cząstce rzeczywistości, w każdym działaniu, w każdym słowie i w każdej myśli. Bóg jest Stwórcą i doskonale czuwa nad wszystkim. Zaufaj Mu. Oto słowo raj. Teraz i zawsze. Zapraszam Was do głębszego poznania filozofii RAI. Nasz manifest można nabyć poprzez naszą stronę internetową. Poprzez stronę można też wesprzeć Kościół RAI, zarówno swoją darowizną, jak i też pracą, do czego serdecznie Was zapraszam. Korzystając z okazji, chciałbym również życzyć wszystkim chrześcijanom radosnych świąt.